Życie. Niezwykły cud otaczający nas ze wszystkich stron. Wśród licznych pytań, jakie stawiamy na temat wszechświata, chyba żadne nie fascynuje tak bardzo, jak to o istnienie życia poza naszą planetą. W tym programie przyjrzymy się, jak naukowcy starają się odszukać jego ślady. Zapraszamy na Astronarium. Mówiąc o poszukiwaniu życia we wszechświecie, ludzie bardzo szybko przechodzą do małych, zielonych ludzików. Tymczasem wystarczy rozejrzeć się dookoła, by przekonać się, że niekoniecznie tędy droga. Weźmy bowiem na przykład takie drożdże. Używamy ich w kuchni i nawet nie zastanawiamy się, że ta kostka to przecież tak naprawdę fascynująca forma życia. Wydawałoby się, że między nami a nimi nie ma nic wspólnego. A jednak i my, i one to życie, a wszechświat może nam mieć do zaoferowania w tym zakresie jeszcze większą różnorodność. To dlatego jest niezwykle arogancko zakładać, że gdy znajdziemy życie we wszechświecie, będzie ono miało dwie nogi, dwie ręce i powita nas słowami: żyjcie długo i szczęśliwie. Dlatego w tym programie pokażemy, jak naprawdę wyglądają poszukiwania kosmicznych śladów życia i co takiego możemy dzięki nim odnaleźć. Oto klucz do poszukiwań życia w przestrzeni kosmicznej – planeta Ziemia. To właśnie nasz własny świat stanowi w tym przypadku jedyny punkt odniesienia. Nie znamy żadnego innego miejsca, gdzie realizuje się idea życia. To dlatego w poszukiwaniu jego śladów astronomowie łączą siły z naukowcami z innych dziedzin zajmujących się badaniem życia na Ziemi. Profesorowie Ewa Szuszkiewicz i Franco Ferrari z Uniwersytetu Szczecińskiego kierują Centrum Badań w zakresie astrobiologii i dziedzin pokrewnych, w skrócie zwanym CASA. To zespół naukowców, których celem jest poszukiwanie śladów życia w przestrzeni kosmicznej z wykorzystaniem różnych, często bardzo odległych od siebie dyscyplin naukowych. Astrobiologia właściwie zadała sobie trzy główne pytania, a mianowicie jak powstało życie, jaka jest przyszłość życia na Ziemi, a może też i w innych miejscach. No i trzecie pytanie, czy jesteśmy sami we wszechświecie, czyli jak rozmieszczone jest życie we wszechświecie. Pytania są niesamowicie trudne, a zatem nie można ograniczyć się tylko i wyłącznie do jednej dyscypliny. Fizyka, biologia, chemia, geologia to są te podstawowe nauki, które użyczają metod, żeby odpowiedzieć na te trzy główne pytania. Czy w takim razie to oznacza, że szukając życia we wszechświecie, musimy szukać takiego miejsca na obraz i podobieństwo naszej własnej planety? Nie musimy, ale to jest strategia, która jest najbardziej oczywista dzisiaj. Odkryliśmy bardzo dużo planet, niekoniecznie jeszcze podobnych do naszej, ale jest to niezwykle ważne, że teraz to już nie tylko nasze przeczucie, że planet jest dużo we wszechświecie, ale mamy namacalne tego dowody. Wśród tych planet jest wciąż dużo planet gazowych, tak jak nasz Jowisz czy Saturn, ale
znamy już ponad 600 planet, które są rozmiarami bardzo podobne do Ziemi. Co więcej, zostało na podstawie bardzo prostego modelu sklasyfikowane, że około 40 z tych planet mogą nadawać się do powstania życia. Taki roboczy termin, który zwykle stosujemy, to jest planeta nadaje się do zamieszkania, jeżeli znajduje się w tak zwanej ekosferze swojej gwiazdy. Ekosfera jest miejscem w przestrzeni wokół gwiazdy, w którym woda może istnieć w stanie ciekłym. Czyli to, co nam się wydaje, że jest potrzebne do istnienia życia. To jest bardzo uproszczony schemat myślenia, ponieważ wiemy, że warunki do istnienia życia mogą być również w innych obszarach naszego Układu Słonecznego. Na przykład? Na przykład Enceladus czy Europa. Zaobserwowano przez sondę Cassini bardzo interesujące wyrzuty takich gejzerów, podobnych jak tutaj na Ziemi, które świadczyć mogą o tym, że na satelitach planet naszego Układu Słonecznego mogą być warunki sprzyjające życiu, to znaczy może istnieć woda w stanie ciekłym. No tak, a mówimy tu przecież o ciałach, które są położone poza tym, co określilibyśmy jako ekosferę w Układzie Słonecznym. Układzie Słonecznym, dokładnie tak. Ponadto ta ekosfera dla różnych gwiazd jest w różnej odległości od gwiazdy. Przy małych gwiazdach ciągu głównego, które nazywamy czerwonymi karłami, znaleziono także bardzo dużo interesujących planet. I właśnie planety wokół czerwonych karłów są takim przykładem, że powinniśmy wziąć pod uwagę również inne czynniki. Profesor Ewa Szuszkiewicz specjalizuje się w badaniu ewolucji układów planetarnych. Jak się bowiem okazuje, o tym, czy planeta znajdzie się w tzw. ekosferze, rozstrzygają procesy następujące już w bardzo wczesnym etapie jej istnienia. To, co się dzieje w takich młodych układach planetarnych, których dyski oddziałują z planetami, to jest to, że planety zmieniają swoje miejsca, czasami bardzo dramatycznie. Na tyle dramatycznie, że niektóre planety mogą po prostu spaść na swoje słońca. Inne uratują się i mogą zająć pozycje, które będą lepiej pasowały bądź gorzej dla warunków powstawania życia na nich. I właśnie tym zajmuje się migracja planetarna, czyli badaniem, w jaki sposób młode planety albo jeszcze protoplanety zmieniają swoje miejsca w dysku protoplanetarnym. Od tego zależy, jaka będzie końcowa konfiguracja takiego układu. Astronomowie odnajdują coraz to nowe planety, które mogą stanowić potencjalne miejsce istnienia życia. Jak dotąd nie mamy sposobu, by to ostatecznie potwierdzić. Okazuje się jednak, że śladów życia wcale nie musimy szukać na powierzchni planet. ALMA. Największa na świecie sieć radioteleskopów. Anteny położone na płaskowyżu w Andach, 5000 metrów nad poziomem morza, poszukują fal docierających do nas z wyjątkowo niedostępnych miejsc. Wydaje się, że to ciemne plamy wśród gwiazd, fragmenty, gdzie coś przesłania niebo. Tak naprawdę to obłoki tzw. materii międzygwiazdowej. Zawieszone w kosmicznej pustce chmury cząstek i pyłów, w których rodzą się młode gwiazdy wraz z otaczającymi je planetami. Profesor Jacek Krełowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jednym z badaczy materii międzygwiazdowej. Wśród wielu obecnych tam organicznych molekuł odkrył ślady jednego z nienasyconych węglowodorów – diacetylenu. Jak mówi, możliwe, że to właśnie w ciemnych obłokach takich substancji ukryta jest tajemnica powstania podstawowych składników potrzebnych do narodzin organizmów żywych. Wiemy, że tych obłoków
W naszej szczególnie galaktyce, bo to nam najbliższe, jest bardzo dużo. No i teraz oczywiście pytanie, jaka jest rola tego ośrodka. Dobrze w XX wieku zdano sobie sprawę z tego, że gwiazdy bynajmniej nie mają jednakowego wieku i bynajmniej nie są wieczne. No i wiemy na przykład, że gwiazdy o bardzo dużych masach i przy okazji bardzo dużej jasności to są gwiazdy, które żyją krótko. One ewoluują bardzo szybko. No wobec tego, jeżeli takie gwiazdy widzimy, to one musiały powstać bardzo niedawno. No z czego? No właśnie z ośrodka międzygwiazdowego, bo to w zasadzie jedyny dostępny na ten cel materiał. I widzimy, że z jednej strony mamy gwiazdy na pewno utworzone niedawno, a z drugiej strony wokół tych gwiazd widzimy ciemne dyski z materii, z której te gwiazdy najwyraźniej powstały. No a takie dyski, jak się teraz powszechnie uważa, to jest materiał na planety. A zatem najprawdopodobniej większość gwiazd powstaje wraz z systemami planetarnymi. No i teraz pytanie, z czego powstają te planety? Jak ten dysk okołogwiazdowy, czym on jest wypełniony? No i tu pojawia się kwestia w pierwszym rzędzie międzygwiazdowej chemii. Sprawa jest o tyle istotna, że we wszechświecie mamy określone obfitości poszczególnych pierwiastków. Wiadomo, że ilościowo króluje wodór, dużo ponad wszystko inne. Potem jest hel, który z punktu widzenia chemii nie ma znaczenia, bo związków chemicznych nie tworzy. I potem jest bardzo ważna trójka, tlen, węgiel i azot. Obfite pierwiastki reaktywne. No i nie dziwota, że pierwsza molekuła, jaką wykryto w przestrzeni, rok był 1937, to była molekuła tak zwanego metylidynu, czyli CH, jeden węgiel, jeden wodór. Przez dość długi czas właściwie wiedziano o kilku pojedynczych molekułach i nagle pod koniec lat 60. ubiegłego wieku z rozwojem technik radiowych tym razem sypnęło molekułami niekiedy bardzo złożonymi. Tych molekuł jest już w tej chwili gdzieś koło 200. Bardzo wiele molekuł odkryto także poza naszą galaktyką, w innych galaktykach, czyli mamy w tej chwili ogromną ilość odkrytych molekuł, wiele z nich bardzo złożonych, przy czym te, co bardziej złożone, czyli od 5 atomów wzwyż, to są wszystko związki zawierające węgiel, a więc związki organiczne. No i tu oczywiście, jeżeli mówimy o życiu we wszechświecie, to niewątpliwie jest to bardzo ciekawy moment, że w przestrzeni międzygwiazdowej, czy właściwie, szczerze mówiąc, w tej materii, z której już powstają gwiazdy, w tych tak zwanych obszarach powstawania gwiazd, jest ośrodek międzygwiazdowy w postaci takiej zupy pełnej molekuł organicznych. Od takich podstawowych związków organicznych do powstania istot żyjących jest jeszcze daleka droga. Ale to właśnie zawarte w obłokach międzygwiazdowej materii substancje stanowią podstawowe cegiełki, bez których żadne życie nie mogłoby powstać. Bardzo wiele molekuł, które jeśli nie są od razu molekułami, jak to mówimy, prebiotycznymi, czyli takimi, które prowadzą do powstania życia, które występują w organizmach żywych, no to w każdym bądź razie jakieś cegiełki do budowy tego rodzaju molekuł już istnieją w ośrodku międzygwiazdowym. I co więcej, one są wszędobylskie, one są wszędzie. Właściwie gdzie oczu nie posiać w naszej galaktyce, a także w innych galaktykach, wszędzie to występuje. Czyli cegiełek do budowy molekuł takich, które już wchodzą w skład istot żywych, jest wszędzie pełno. Jakie jeszcze ślady organicznej materii kryją się w materii międzygwiazdowej? To pytanie, które wciąż wymaga odpowiedzi. Poszukiwanie kosmicznych źródeł życia to jednak nie tylko badania składników, z których jest ono zbudowane. Nasza planeta
jest obiektem nieustannego kosmicznego bombardowania. W każdej chwili do atmosfery trafiają tysiące naładowanych cząstek niosących ogromną energię. To tak zwane promieniowanie kosmiczne. Profesor Franco Ferrari jest fizykiem zajmującym się badaniem tego zjawiska. Jak twierdzi, wiele wskazuje, że promieniowanie kosmiczne mogło mieć wpływ na rozwój życia na naszej planecie. Promieniowanie kosmiczne jest dla nas istotne, ponieważ te cząstki docierają do Ziemi. I kiedy oddziaływują z atmosferą ziemską, wytwarzają cząstki twórne, które mogą docierać do powierzchni Ziemi. I jest ich mnóstwo, bo możemy na przykład sobie wyobrazić powierzchnię, które ma metr kwadratowy. I teraz strumienie tych cząstek na metr kwadratowy na sekundę jest to około 100. Więc są... Czyli w każdej sekundzie w tej przestrzeni między nami znaleźlibyśmy 100 takich cząstek. Tak, są ogromne strumienie cząstek, które trafią do nas i mogą oczywiście wyindukować mutacje, a inne zmiany materiału genetycznego. Jakie mamy dowody potwierdzające tą tezę, że właśnie to promieniowanie mogło wpłynąć na ewolucję życia na Ziemi? Tak, o dowodach myślę, że nie można do końca mówić czy rozmawiać, natomiast są wskazówki. Komórki są zazwyczaj różne od siebie. Na przykład nasze komórki przetrwają do temperatury 45 stopni Celsjusza, natomiast na przykład komórki dromaderów po prostu są bardziej oporne na efekty temperatury i potrafią przeżyć, nawet jeżeli temperatury osiągają 60 stopni Celsjusza. Natomiast zachowanie tych komórek względem promieniowania jonizującego jest bardzo podobne. Możliwe, że promieniowanie kosmiczne odgrywa jednak także inną rolę w procesie powstawania życia. To właśnie ono może być źródłem energii przy tworzeniu się jego podstawowych składników w przestrzeni kosmicznej. Obłoki międzygwiazdowe są miejscami, gdzie rodzą się gwiazdy. I teraz jest bardzo ważne dla życia, że powstają związki organiczne, bo są one podstawą życia. I teraz bez energii po prostu te związki organiczne nie potrafią powstać i jest potrzebna jakaś energia. Jedyne źródło energii w tym przypadku stanowi promieniowanie kosmiczne, czyli te ciężkie cząstki, które są bardziej przenikliwe niż promieniowanie ultrafioletowe i potrafią po prostu dotrzeć do środków tych obłoków międzygwiazdowych. Możliwe zatem, że promieniowanie kosmiczne zdecydowało o powstaniu podstawowych składników życia i wpłynęło na jego ewolucję. Być może nawet zdeterminowało powstanie organizmów wielokomórkowych. Ewolucja zaś to kolejny czynnik, o którym nie można zapomnieć, szukając śladów życia we wszechświecie. W jakiej formie możemy odnaleźć kosmiczne ślady życia? W odpowiedzi na to pytanie może nam pomóc jego historia na naszej planecie. Jej ślady odnajdujemy w licznych skamielinach, takich jak te zgromadzone w Muzeum Ziemi w Solcu Kujawskim. Na ich podstawie możemy się łatwo przekonać, że życie na Ziemi dopiero od niedawna przypomina to, co znamy obecnie. Zdecydowaną większość czasu wyglądało zaś zupełnie inaczej. Ta skamieniałość, przy której tutaj stoję, jest to stromatolit. Ta skamieniałość może mieć 1,6 miliardów lat. Stromatolit jest to produkt uboczny życia pierwszych organizmów, sinic albo inaczej cyanobakterie. Początek życia na Ziemi to może być nawet 3,6 miliarda lat temu. I te właśnie sinice, cyanobakterie, to były najprostsze formy życia na Ziemi. Gdyby to przeciąć,
to byśmy zobaczyli, że po prostu takie cieniutkie warstwy struktury mające może milimetr, może więcej, ale całość stanowi, zobaczcie Państwo, taki głaz. Głaz, który jest przykładem jednych z pierwszych form życia na Ziemi. Ten głaz powstawał w wyniku tego, że sinice w procesie fotosyntezy wydzielały tlen, a same z czasem obumierały. I to jest właśnie ten stromatolit. To jest tylko świadectwo życia na Ziemi. Życie parę miliardów lat temu, wtedy kiedy powstało, wyglądało zupełnie inaczej. Te pierwsze formy życia, te właśnie cyanobakterie, sinice, przez około 3 miliardy lat to były jakieś takie śluzowate, szaro-zielonkawe naloty, narosty gdzieś na skałach i życie przez około 3 miliardy lat światu nie miało niewiele do zaoferowania, bo przez 3 miliardy lat nie było warunków do rozwoju tego życia. I rozwój życia, cały ten proces ewolucji to zaczął się w okresie Kambru. I to się mówi, że była tak zwana eksplozja kambryjska, gdzie powstały warunki rozwoju życia, zmian życia. Dlatego, że zaczęły zmieniać się warunki i życie, te właśnie cyanobakterie, które były potem prapoczątkiem innych form życia, po prostu zaczęły się przystosować do tych warunków życia nowych, zmieniających się i mamy teraz taką różnorodność form życia. To wszystko zależało od zmieniających się warunków. Poszukując śladów życia w kosmosie, musimy zatem zachować otwarty umysł. Historia Ziemi pokazuje, że z reguły przyjmuje ono znacznie mniej złożoną formę niż te znane nam na co dzień. Znacznie bardziej prawdopodobne, że trafimy na proste organizmy, które nauczyły się fotosyntezy lub znalazły inne uniwersalne źródła energii. Możliwości jest jednak więcej. To dlatego naukowcy z różnych dziedzin łączą wysiłki, licząc, że uda się rozwikłać tę największą zagadkę stojącą przed badaczami wszechświata. Niezależnie od tego, jaką formę przyjmą kosmiczne ślady życia, ich odkrycie na pewno będzie wielką sensacją, na którą pewnie wszyscy z niecierpliwością czekamy. W tym odcinku Astronarium to jednak już wszystko. Jak zwykle zachęcam do śledzenia nas na naszych stronach internetowych, a ja już się żegnam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.